Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o instalacji najnowszego systemu Magos Sequoia na bardzo starych komputerach. Czasami pytacie się mnie, na przykład mam komputer 5-6-letni, czy można zainstalować Magos Sequoia. I w tym odcinku poszedłem na całość i stwierdziłem, iż pokażę Wam, iż nawet na komputerze 18-letnim można zainstalować Magos Sequoia i można go używać. Tak więc komputer, który widzicie, jest to Lenovo M57. Jest on przeze mnie używany już jakieś 8 lat do różnych takich zadań mało wymagających typu internet i tak dalej. W każdym razie komputer ten w wersji takiej podstawowej posiadał bardzo słabe podzespoły. I te podzespoły to są tak. Dysk, zobaczcie, dysk, tutaj jest dysk talerzowy Western Digital 160 giga. No takie dyski były w tych czasach właśnie montowane 2007, 2008, 2008 rok. Następnie co tu było? Pamięć, zobaczcie, pamięć 512 megabajtów, jeszcze sygnowana przez IBM-a. No i ta pamięć, jak wiecie, 512 dzisiaj to już do niczego się praktycznie nie nadaje, ale wtedy to był standard. Wtedy 512 mega w roku 2007 to było tak jak dzisiaj 8 giga, czyli zupełnie wystarczająca ilość pamięci do zadań takich biurowych, powiedzmy. I następnie procesor jaki tu był zamontowany, to jest Dual Core 2160, czyli jednostka zupełnie niekompatybilna z Mac OS-em, no i bardzo słaba, jak na dzisiejsze czasy oczywiście. Także grafika, która tutaj jest to grafika GMA 3100, grafika intelowska, bardzo słaba. I teraz tak, po kolei, co tutaj zrobiliśmy? Przede wszystkim wymiana dysku na dysk SSD ADATA 512 giga, czyli już sama wymiana takiego dysku powoduje, iż komputer dostaje takiego powera, tak jakby dostał drugie życie. Także jest to bardzo ważna rzecz w starych komputerach, wymiana na dysk typu SSD. Następnie grafika, wiadomo, wymieniliśmy to na grafikę kompatybilną. W tym wypadku jest to nasz ulubiony NVS 510. Grafika posiada 2 GB VRAM-u, 4 mini DisplayPorty, a więc zupełnie wystarczająca do takich podstawowych zadań. Pamięć mieliśmy z 512 mega na 8 giga, czyli 8 giga jest zupełnie wystarczające do takich starych systemów typu Catalina, jeszcze Monterey, ok, natomiast Sequoia to jest standard, powiedzmy. Przy 8 giga to jest max tutaj i na systemie Sequoia to 8 giga, jednak bym bardzo polecał. Teraz pokażę Wam, jak wygląda tutaj jeszcze z przodu ten komputer. Zobaczcie, to jest charakterystyczny taki przód Lenovo. Napęd DVD został tutaj wymontowany, ja go nie używam. Jeszcze z drugiej strony porty USB 2.0, to były najszybsze porty wtedy. Tu mamy jeszcze serial port, parallel port, i porty audio, wejście, wyjście. Jeszcze jest jeden eSATA. Tak to wygląda. I jeszcze tutaj, jeżeli byście nie wierzyli, jest system, jaki tu był zamontowany wcześniej, w momencie, kiedy ten komputer wchodził do sprzedaży, czyli Windows Vista. Bardzo już stara wersja. Całość jest bardzo ciężka, taka blacha, bardzo solidna. I teraz tak, jakbyśmy tutaj chcieli zobaczyć coś w środku, naciskamy tutaj po obu stronach dwa takie przyciski. Otwieramy
Otwieramy tutaj przód. No i tak to wygląda z przodu, znaczy w środku. Tutaj jest taka klatka na dysk 3,5 cala. Ja tu zamontowałem wentylator, ponieważ dyski SSD no to można montować gdziekolwiek, na przykład tutaj. No i teraz pokażę Wam jeszcze dokładniej w środku, jak to wszystko wygląda. No i tutaj są wnętrzności, że tak powiem, tego komputera. Zobaczcie, 4 sloty na pamięci DDR2. Tutaj jest 8 GB pamięci zainstalowane. Następnie tutaj mamy dwa porty Serial ATA. To są porty 3 gigabitowe, także 3 GB, także no trochę wolniejsze od tych, które są teraz, ale jednak. Sloty PCI Express 1 slot, dzięki któremu zamontujemy tutaj kartę Nvidia NVS 510 i drugi slot PCI Express PCI, no teraz to już nieużywany, dawniej się jakieś tam karty jeszcze Wi-Fi montowało tutaj. Pod tym radiatorem jest procesor Quad 8200. No tutaj jeszcze taki charakterystyczny dla Lenovo wentylator, głośniczek. I taka reklamówka firmy Lenovo odnośnie komputerów ThinkCentre M57, M57P. Warto zwrócić uwagę, iż komputery te były dostępne również w wersji takiej Tower pełnowymiarowej, w wersji takiej SFF, taką jak dzisiaj testujemy, no i jeszcze mniejsze wersje były. I zobaczmy, jakie procesory były tutaj stosowane właśnie. Intel Core 2 Quad, Intel Core 2 Duo, Intel Celeron, dyski do 500 GB, HDD oczywiście, pamięci DDR2 do 8 GB. No i tutaj grafika standardowa GMA 300 Intela, ale również dodawane były grafiki typu Radeon HD 2400, Radeon HD 2600 i rekomendowany system Windows Vista Business. Tak to wyglądało. Natomiast jakie Maki były w tych czasach? I tutaj ze strony everymac.com wzięliśmy sobie Maca Pro, rocznik 2006-2007, Mac Pro Quad Core, 4 rdzenie. Te 4 rdzenie były tutaj realizowane w ten sposób, iż były dwa procesory Intel Xeon po 2 rdzenie. Standardowa pamięć 1 GB, również DDR2, ECC, maksimum pamięci 32 GB. Grafika GeForce 7300 GT z pamięcią 256 MB. Dyski HDD, podstawowy dysk 250 GB, 7200 RPM. Porty USB 2.0 to był wtedy standard, dodawało się FireWire 400 albo 800, natomiast o Thunderbolcie jeszcze nikt w tych czasach nie słyszał. I jeszcze zajrzymy naszą archiwalną stronkę, ponieważ w latach 2016-2018 sprzedawaliśmy właśnie polizingowe komputery Lenovo M57 systemem Maca. I tutaj zaczynaliśmy od systemu Sierra, jak zobaczycie. Tu jest system Magos Sierra na tym komputerku właśnie i tu ciekawa sprawa, bo był zastosowany również procesor Intel Xeon 3353 po pewnej modyfikacji BIOSu tego komputera, nawet można było tutaj stosować Xeony. Również ten komputer działał na systemie OS X El Capitan. Tu jest procesor Intel 2 Quad 8300.
I co trzeba podkreślić, te komputery pracowały natywnie, nie trzeba było stosować żadnych tam dodatkowych metod, zarówno jeżeli chodzi o procesor, jak i o grafikę NVIDIA. I tak było aż do systemu Catalina, no a potem trzeba było już stosować pewne zaawansowane techniki, aby nowe wersje macOSa działały. Teraz jesteśmy na systemie macOS Monterey, który był instalowany na tym komputerku i w tym systemie właśnie jest pierwsza taka bariera, mianowicie procesor ten nie ma instrukcji SSE 4.2, dlatego te instrukcje muszą być w pewien sposób omijane czy emulowane, ale jak widzimy, całość działa całkiem sprawnie. Tutaj zrobiliśmy sobie test Geekbenchem. To jest test mniej więcej porównywalny, jak będzie w systemie Sequoia. Tak więc jak widzicie, Sequoia uruchomiona i tutaj w przypadku Sequoii dochodzi następna bariera, mianowicie od systemu Ventura jest wymaganie Apple'a, aby procesor posiadał instrukcję AVX 2.0. Procesory, które nie posiadają tych instrukcji AVX 2.0 teoretycznie nie powinny pracować w systemach od Ventura wzwyż. Są to procesory pierwszej, drugiej i trzeciej generacji Intela. Natomiast tutaj widzicie, iż procesor działa, system działa, także również ta bariera została tutaj pokonana. I teraz przechodzimy już do nagrywania z QuickTime'a. System macOS Sequoia. Zobaczcie, iż tutaj dodałem więcej pamięci, jest teraz 8 GB pamięci, karta graficzna jest NVIDIA NVS 510 2 GB. Jeszcze zajrzymy sobie do raportu systemowego, żeby tutaj zobaczyć resztę urządzeń. No i tak, tutaj audio, są wszystkie wejścia, wyjścia, działa również audio przez DisplayPort czy przez HDMI. Jest karta Ethernet, pamięci mamy tutaj już maksimum, czyli 8 GB po 2 GB, jak tutaj widać w każdym slocie. Co dalej? Dysk serialowy 512, USB, tutaj taka dygresja do USB, właśnie tu jest USB 2.0, natomiast już od systemu Ventura USB sprzętowe 1.0 nie jest obsługiwane. To znaczy, jeżeli jest taki stary komputer właśnie jak ten, który ma USB 1, on ma oczywiście 2, ale 1 ma, to niestety nie uzyskamy tutaj obsługi myszki czy klawiatury, musimy używać do tego huba 2.0. Oczywiście wszystkie urządzenia na USB 2.0 działają, ale żeby podłączyć mysz czy klawiaturę, musimy mieć jakiś hub 2.0 po prostu najprostszy i wtedy podłączamy, wszystko działa. Karta sieciowa, tutaj jest ta karta na USB, która sprawuje się również bardzo, bardzo dobrze. I teraz tutaj jakbyśmy sobie zobaczyli jeszcze, powiedzmy, na tym w preferencjach, jak to wygląda. Tu widać, że jest mikrofon podłączony, wyjście line out, słuchawki, i HDMI out. Wszystko działa sprawnie, widać, że grafika tutaj bez problemów działa. Natomiast możemy sobie zrobić taki standardowy test właśnie programem Geekbench 5.
No, Geekbench 6 to już tutaj praktycznie nie działa. Także zrobimy sobie ten test właśnie na Geekbench 5. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No tutaj widzicie, że jest właśnie Intel Core 2 Quad 8200, 8 GB pamięci. Tutaj sobie ten krótki teścik zrobimy teraz. No i tutaj już mamy nasz rezultat. On jest trochę mniejszy niż zwykle. Tutaj Wam jeszcze pokażę to, co było wykonywane wcześniej, bez takiego obciążenia jak tutaj nagrywanie przez QuickTime Playera. No, tutaj jest taki test wykonany wcześniej jeszcze, przed nagrywaniem tego właśnie tej akcji. Czyli to jest jakieś 1076 w takich normalnych warunkach, bez obciążenia. Passmark. Tutaj to skasujemy, dobra. No jeszcze oczywiście tego passmarka tutaj zapuścimy. No i tak to wygląda. Tu jeszcze można zaaplaudować na ich stronę. 1392, no to są oczywiście takie wartości typowe dla tego procesora. Oczywiście to już na dzisiejsze czasy, nie jest to jakaś szybka jednostka oczywiście, ale do podstawowych zadań spokojnie wystarczy. Teraz, no cóż, tutaj grafiki za bardzo też nie będziemy testować, możemy sobie zapuścić jeszcze test tutaj Valley Benchmark w takiej, powiedzmy, dość słabej rozdzielczości, jakiś basic, bo tutaj przy tej karcie też nie uzyskamy jakichś tam super rezultatów. No i tutaj jest 14 klatek, takie typowe wartości również dla NVS 510 w tej rozdzielczości 1280 na 720. No i cóż, można jeszcze sprawdzić tutaj szybkość dysku SATA, z tym, że to jest dysk, który jest starszej generacji, znaczy kontroler starszej generacji, 3 GB na sekundę, a więc jego wartości będą tak gdzieś o połowę mniejsze niż na jakiejś nowszej płycie tutaj. Czyli tu mamy jakieś 260, normalnie to jest w granicach 500, ale tak mówię, ten kontroler, jest to kontroler 3 GB na sekundę, także jest o połowę wolniejszy od tych, które są dzisiaj. Teraz pewne wnioski. Widzicie tutaj komputer, który ma 18 lat, ale no cóż, ma się jeszcze całkiem nieźle. Pytanie, co będzie z nowymi Macami Mini albo z Mac Studio po tych 18 latach? Powiem Wam, wtedy ich w ogóle już nie będzie. Komputery te będą wymagały upgrade'u już po 3-4 latach, zależnie od potrzeb. A jedyną możliwością upgrade'u jest w zasadzie kupno nowej jednostki. Apple specjalnie postarza sprzętowo te komputery w ten sposób, iż nie macie możliwości ani dołożenia pamięci, ani dołożenia dysku, nie mówiąc już o zmianie grafiki czy samego procesora. Jeżeli już jest dysk do wymiany, to owszem, ale kosztuje on tyle, iż nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby po kilku latach płacić tam, nie wiem, 2000 za dysk 1 terabajt. Tak więc postarzanie sprzętu w wykonaniu Apple'a prowadzi do tego, iż musicie ten komputer kupować 2 albo 3 razy częściej niż PC o podobnych parametrach. Tutaj wiadomo, mamy komputer Lenovo, który jest bardzo przestarzały, powiedzmy, ale ma budowę modularną.
Czyli każdy podzespół w zasadzie możemy tutaj wymienić na nowszy albo dużo nowszy niż jest w podstawowej konfiguracji. W Macu Mini, w Mac Studio nie ma tej możliwości. O ile jeszcze powiedzmy postarzanie programowe, jakie robi Apple, na przykład gdy niektóre modele Maca stają się niekompatybilne z jakimiś systemami nowszymi, możemy to jeszcze obejść. Owszem, są pewne sposoby. Natomiast jeżeli sprzęt jest już całkowicie przestarzały po iluś tam latach, nie możemy go upgrade'ować, wtedy nie zrobimy nic. Wtedy musimy tylko kupić nowy sprzęt. I o to właśnie chodzi Apple'owi, żebyśmy kupowali co 2, co 3 lata nowy komputer. No cóż, zważcie to właśnie przy zakupie komputerów, bo takie są moje wnioski właśnie w tym temacie. I teraz pokażę Wam te ustawienia BIOS-u, które część z nich jest niezbędna do prawidłowej pracy pod Mac OS-em. Tutaj pod main mamy wszystkie podzespoły, jakie tutaj są bodajże. To nie jest istotne. Przechodzimy do device. Tutaj tak, dyskietka oczywiście wyłączamy. Serial port wyłączamy. USB zostawiamy tak jak jest. Paralel wyłączamy. Video setup. Tutaj możecie sobie ustawić jako pierwszy wideoadapter PEG. To znaczy, że startuje zawsze z PCI Express. Jeżeli chodzi o NVIDIA oczywiście. Wszystko inne się ustawi tutaj automatycznie. IDE tu jest ważna rzecz, mianowicie SATA AHCI musi być na enabled. To jest podstawa, żeby w ogóle tutaj to zadziałało. Audio, tutaj nic nie zmieniamy. Pod network PXE Boot Agent to można wyłączyć, żeby start był szybszy. I teraz tak, pod startupem tutaj mamy pierwszy dysk startowy, czyli w naszym przypadku jest to ta 512. On może być różnie widoczny. Może być jako PCI SCSI, coś takiego. W każdym razie mogą tu być pewne różnice. Jeżeli startujemy z pendrive'a, to sobie wybieramy to, czyli USB 2.0, USB HDD, coś takiego. Przy instalacji musimy wybrać właśnie USB, żeby to było na początku. Tutaj w zasadzie nic nie zmieniamy, pod Advanced też nic nie zmieniamy, pod Security. Tu trzeba uważać, żeby nie było jakichś tam haseł, na przykład dla dysku czy coś takiego. To wszystko jest tutaj wyłączone. Power to tutaj nic się nie zmienia. Taka dokładna instrukcja instalacji systemu Sequoia na tym komputerze pewno by zajęła kilka godzin tutaj, pokazywanie krok po kroku, jak to się robi. Także stwierdziłem, że byłoby to bez sensu. Natomiast udostępnię Wam tu już gotowy pendrive instalacyjny z systemem MagOS Sequoia dla tego komputera. I tutaj jeszcze na wstępie chciałem powiedzieć, iż musicie się zaopatrzyć w jakiegoś huba 2.0 albo 3.0, albo na przykład klawiaturę z hubem USB 2.0, ponieważ tutaj mysz i klawiatura pod tym systemem nie będą widziane, ponieważ USB 1 nie jest obsługiwana pod Sequoia. Tak więc jakikolwiek hubik USB 2.0, 3.0 i do tego trzeba podłączyć klawiaturę i mysz oczywiście. I teraz pierwszy krok. Pierwszy krok jest to zrobienie pendrive'a instalacyjnego. Wchodzicie na MacStorm Server, adres jest tutaj podany i w menu mamy tak, Lenovo M57. I tutaj jest tak, obraz pendrive'a instalacyjnego, oprogramowanie, które pozwoli Wam ten obraz przerzucić na pendrive'a pod systemem Windows, instrukcja, i EFI. I tu jeszcze trzeba dodać, iż wszystkie te ustawienia bootloader są gotowe do użycia pod starszymi systemami typu Sonoma, Ventura. Także jeżeli ktoś by chciał ten starszy system
wykorzystać, no to może sobie zrobić pendrive'a instalacyjnego, wrzucić tutaj to EFI, no i skorzystać z dalszej instrukcji. Natomiast w tym momencie mamy tutaj macOS Sequoia. I po zrobieniu pendrive'a instalacyjnego instalujemy z tego pendrive'a system jak na oryginalnym Macu. Krok drugi jest to instalacja karty graficznej NVIDIA. Karta graficzna NVIDIA instalowana jest w prosty bardzo sposób. Tutaj jak wejdziecie jeszcze w ten pendrive instalacyjny, który sobie zrobicie, to tutaj mamy Open Core Patcher. Wystarczy ten Open Core Patcher uruchomić i on zainstaluje wszystkie sterowniki pod NVIDIA. Wszystkie inne ustawienia macie tutaj gotowe. W razie czego jest tutaj tutorial, jak zainstalować NVIDIA na systemie macOS Sequoia. Teraz krok trzeci, instalacja karty audio. Kartę audio instalujemy zgodnie z tym tutorialem tutaj Voodoo na macOS Sequoia. Jest to jak najbardziej kompatybilne z kartą audio, która jest w tym komputerze Lenovo M57. Tu jeszcze dodałem sterowniki do tego, no ale w tym tutorialu macie wszystko. No i krok czwarty, instalacja karty Wi-Fi. I karta Wi-Fi, jak wiadomo, musi być to adapter USB. I w tym odcinku tutaj na moim kanale możecie sobie dokładnie zobaczyć, jak taką kartę się instaluje, albo dowiedzieć się, które adaptery Wi-Fi na USB są kompatybilne z systemem tam Sequoia czy Sonoma. No i cóż, to byłoby w zasadzie już prawie wszystko. Natomiast krok piąty, który musicie wykonać, polega na skopiowaniu partycji EFI pendrive'a instalacyjnego na partycję EFI dysku systemowego. I to głównie robimy tutaj, montujemy te partycje Open Core konfiguratorem, takim programem, i po prostu no, z tej partycji tutaj z pendrive'a EFI wrzucamy te pliki na EFI na dysku systemowym. To już jest oczywiście zainstalowane, ale wystarczy po prostu przekopiować. U Was to będzie tutaj puste. No i w tym momencie jest już prawie wszystko. Natomiast wiadomo, iż w starych komputerach mamy ten BIOS, nie mamy w zasadzie tego EFI. I tutaj nawet jeżeli skopiujemy sobie te pliki do partycji EFI, to dysk nam się nie uruchomi, ponieważ musi być tak zwany tutaj plik rozruchowy jeszcze w starych komputerach. I teraz jak ten plik tutaj zainstalować na dysk systemowy, to tutaj macie taką instrukcję. Tutaj pokażę tak mniej więcej, jak to zrobić. Najprościej jest tak, iż cały ten katalog Open Core przekopiujcie sobie do katalogu tutaj download na dysku systemowym. On tutaj już jest. Jak on tu już będzie, to uruchamiamy terminal, kopiujemy sobie tutaj tą komendę, copy, dajemy Enter. Klikamy na hasło i teraz tak, program nam się pyta, gdzie mamy właśnie ten plik rozruchowy zainstalować, i on musi być na fizycznym dysku systemowym i w tym momencie jest to oznaczone jako internal disk 0. U Was może to być dysk 1 albo dysk 2, ale poznacie po tym, iż no, jest to duża partycja, największa w tym momencie, no i internal, natomiast wszystkie te synthetized to nie musimy brać pod uwagę. I w tym momencie, że jest to dysk 0, wpisujemy sobie tutaj 0, klikamy na Enter. I teraz mamy już gotowy dysk właśnie systemowy, gotowy do startu.
Także już nie musimy w tym momencie startować z pendrive'a, tylko możemy sobie przełączyć w BIOSie startowanie na dysk systemowy docelowy. No i cóż, tu macie już gotowy system i jeszcze jest jedna rzecz, o której warto tutaj powiedzieć, mianowicie tutaj na pendrive instalacyjnym, jeżeli wejdziemy w EFI OC i wejdziemy w ten plik config please, to zobaczcie, iż pod platform EFI oznaczenie tego komputera, pod jakim go instalowaliśmy, to było iMac Pro 1.1. Natomiast już warto to zmienić na iMac'a 10.1, ponieważ tam jest lepsze zarządzanie energią, z tym, że do instalacji używamy właśnie tego oznaczenia, ponieważ na starszym nam się nie zainstaluje. I tutaj już po instalacji możecie sobie ten plik zamienić na ten tutaj. To znaczy chodzi głównie o to, iż już na gotowej instalce warto tutaj zmienić oznaczenie tego Maca na iMac 10.1. iMac 10.1, ponieważ to iMac z czasów, kiedy jeszcze właśnie były tego typu procesory, jaki jest tutaj używany. I tutaj jeszcze w NVRAM konieczne jest w tym momencie wklepanie tego argumentu no compact check. No ale dla uproszczenia możecie zrobić sobie tak, iż ten config post install zamienić tutaj nazwę na config please i wtedy wystartować komputer. Jeszcze raz. Na pewno zarządzanie energią jako iMac 10.1 jest tutaj trochę lepsze. To jest 2009 rok. No i cóż, myślę, że to już jest wszystko odnośnie tej instalacji. Wszystkie dane, także hasło również do rozpakowania tego obrazu będzie podane tutaj w opisie. No i cóż, no mam nadzieję, że komuś się to tutaj przyda. No i cóż, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie odcinka i zapraszam do oglądania następnych odcinków.